Tak jak pewnie zauważyliście na kanale, ostatnio polubiłem się z takimi oto małymi crawlerami do pokonywania przeszkód typu biurko, klawiatura oraz cały bałagan. I postanowiłem sobie kupić jakieś przeszkody, rampy, takie profesjonalne, tak bardzo profesjonalne, że aż oficjalne od firmy LDARC, czyli to jest firma produkująca te małe autka, oraz mniej popularnej firmy SGL Model. Firma mniej popularna, w sumie ja jej nie znam, ale na AliExpress było całkiem dużo sprzedaży, więc postanowiłem, że przetestuję takie najbardziej skrajne. I moje wnioski. Jeżeli chodzi o rampy od LDARC, no to oczywiście, że dla LDARC są one idealne dla takiego małego crawlera, ale zobaczcie na jedną rzecz. Jak to się łatwo przejeżdża. Teraz tutaj wystarczy tylko wycelować w te dwie gumki. I tak naprawdę to były jedyne emocje. Oczywiście też takie małe pojazdy jak Wrangler od Jai Bailey sobie poradzą, przejadą. Ale przy tej najbardziej emocjonującej rampie to rozstaw jest za szeroki. I przejechanie jest wręcz niemożliwe. A jeżeli będzie coś szerszego, tak jak taki Monster Truck, to już jest na granicy. I idealnie wpasowuje się w rozstaw tych gumek. Dodatkowo ta rampa składała się ciężko, ponieważ te elementy wypadały, były za luźne, jeżeli chodzi o te boki, więc wszystko się rozwalało i trzeba było używać kleju do drewna. Nie wiem, ile osób ma pod ręką na co dzień klej do drewna, który nie jest wysuszony. Również to nie jest tak, że zawsze w tym komplecie LDARC ta rampa będzie miała zbyt luźne elementy, bo jak oglądałem recenzję, to jedna osoba narzekała na tą rampę, że ta była za luźna, a u mnie ona była idealna, więc to też jest jakaś losowość. Natomiast w instrukcji obsługi piszą o tym, że jak coś jest za nieodpowiednie, to żeby albo użyć papieru ściernego, albo kleju. A taki zestaw 4 ramp od LDARC kosztuje 80 zł. No i wykorzystamy na pewno samochód od LDARC, ale co z pozostałymi? No to już średnio jest to taka jednorazówka, to po pierwsze. Po drugie, bardziej emocjonujące już jest jeżdżenie po swoim bałaganie na biurku, więc średnio one są. Przejdźmy dalej. Mamy dwie takie rampy i ciekawe jest to, że przejedziemy sobie czy to takim samochodzikiem, czy takim. Czy takim Wranglerem, czy takim czołgiem? A nie wiem, spróbujmy. Nie testowałem go jeszcze tak naprawdę. On dalej czeka na recenzję. O Boże, jaki on głośny. Jednak nim nie przejedziemy. Ale co ciekawe, przejedziemy również takim Jeepem Willisem w skali 1:10. To będzie na całą trasę, a i widzimy, że on już jest limitem na taką szerokość. Wow! Nie spodziewałem się, że on tak to przejedzie. To jest ta rampa. Ona kosztuje 80 zł, więc tyle co 4 od LDARC. Kolejna, ostatnia, kosztowała około 90 zł i ona daje najwięcej emocji.
Ja nic nie robię. O Boże. Powiedzmy, że ci wierzę, że przejechałeś. Co ważne, tutaj mamy ząbki, gdzie możemy sobie dostosowywać, na jakie szerokości, czy to te ustawić i jechać tylko po tych, czy może jednak zmienić rozstaw i jechać po tych. No jak widzicie, nie jest dostosowane do Willisa, więc tak naprawdę w tej samej cenie możemy mieć 4 rampy od LDRC, które nie dają emocji i pasuje tylko do LDRC, więc słabo. Ta rampa, ta sama cena i może być do małych pojazdów, ale też do takich większych i jest ciekawsza o wiele. Ta to już w ogóle może być do wszelkiego rodzaju skali i dawać naprawdę emocje, żeby przejechać przez tą rampę, ale o ile te małe jeszcze jakoś sobie pochowamy, co my zrobimy z tymi wielkolodami? Gdzie to schować? To się oczywiście tutaj w połowie łamie, ale tutaj to rozłączamy, tu już nie, tu jest całość zasłonięte. Z tym jest jeszcze ciekawiej i nie ma jak tego przechowywać. Więc szczerze, na pewno wybrałbym jedną z tych. Tam nie kusi tylko dlatego, że pięknie na tych wybojach pracuje podwozie w małych samochodzikach. Ale tu jest największa zabawa. Jeżeli macie jakieś inne rampy do polecenia, to dajcie mi znać, chętnie je przetestuję. Film będzie trwał jeszcze długo, a w dalszej części jest składanie tych elementów. Bo składanie tego nie jest takie łatwe i przyjemne, jakby mogło się wydawać. Także na początku sprawdźmy oficjalny produkt LDARC dla skali 1.43. Czy jedyna instrukcja obsługi to ta na opakowaniu? Ciekawe. Patrzcie, co w środku było luzem. Taki a la bryloczek LDARC. Jeżeli chodzi o modele zdalnie sterowane, to są bardziej premium niż to. A, czy to było podzielone? A, tak, to jest podzielone. Czyli to pewnie było tym. To, co nazywa się Steel Wire Bridge, to jest to. I składamy to jako pierwsze. Mamy już tak. Jeden boczek, spód oraz drugi. O, dobra, jest tutaj też podpisane. Tak to jest, jak się zaczyna nagrywać, a nie odpali się kamery. Element 5x7, to jest ten. Wchodzi tutaj. Trzy na 7. 2x7 jest. To musi w tamtą stronę. I ten będzie odpowiedni, bo ten nie ma z tej strony cyferek. Proszę bardzo. Teraz element 3x7. Znowu w sumie. Trafia tu. Sześć na 7. Nie, to było tak urwane, w sensie ucięte źle. Dobra. 7 na 7, krateczka. O, tu może się coś połamać. No właśnie, tego chciałem uniknąć. Ale w sumie to idzie do dołu. Ha, nie będzie widać. Tak, tutaj. Znowu 6 na 7. Do góry. 3 na 7. 2 na 7, czyli to. Znowu 3 na 7. Chcę sprawdzić, jak to będzie oryginalnie wszystko funkcjonować. Bo chętnie bym to przetarł papierkiem ściernym, ale jak przetrzemy to papierkiem ściernym, to będzie za bardzo ślizgie. W sensie będzie bardziej ślizgie, co autkom RC może się nie podobać. Dobra. I znowu pewnie ten element. Teraz drugi bok. Dobra. Czy to, co robiłem, miało sens, czy to się nie uda?
Okej. Jakoś idzie. Okej. Złożone. I to się chybocze. Przecież to się zaraz... O nie. To wszystko się rozwala. Przecież to się zaraz rozleci. Jakie to jest słabe. Jak na razie jestem firmą LDARC bardzo zawiedziony, jakie konstrukcje robią z drewna. Bo wcześniej składałem to. W sensie jakiejś tam firmy z temu i tu wszystko ładnie pasuje, bez kleju. I to się wszystko trzyma. A to zaraz się rozpadnie. Ale do tego mamy jeszcze gumki. Pierwszy produkt jest niezadowalający. Teraz złożymy to. Ramp bridge. O, w sumie tak, to by się zgadzało. W ogóle też bardzo niefajnie, ale nie ma żadnej większej instrukcji oprócz tego, co pokazuje co jakiś czas. Tak, boki. Zacznijmy od elementu 4x6. Następnie 2x6. 6x6. 2x6. 5x6. Tak, niby tak. 5x6. Teraz dół, to wiadomo tutaj. I drugi bok. Jak na razie mam wrażenie, że to wszystko trzyma się lepiej, ale nie mów hop, zanim nie złożysz rampy. No nie gadajcie. Zobaczcie. To się jakoś trzyma. Czemu tamto nie mogło działać? Oczywiście dalej idąc po kolei złożymy to. A to nazywa się... Okej, czy to polega na tym, że wciskamy tak dużo tych elementów, aż się nie będą mieściły? Chyba tak. Nie, tak to tylko się porozwala wszystko. Ale nieładne. To nie będzie estetyczne nagranie. Czas na składanie. O, za dużo? Idealnie, chyba. Przecież widzę, że pasuje. Tak, pasują. Ile tego dałem? 3, 5 sztuk. Dalej. Mamy to. Wielki test. No dość średnio. To się trzyma, trzeba uważać. Na szczęście w tej pozycji to nie ma obaw, że to wyfrunie. Teraz będziemy składać ostatnią przeszkodę. Balance Seas Bridge. Czyli most do balansowania. Tak, element 2x5 i 3x5 łączymy poprzez to. Wchodzi ciężko, jest nadzieja.
Hop. Stawa gotowa i trzyma się tak solidnie. No tak powinno wszystko się trzymać. Dalej te boczki w tych miejscach. A i to po prostu nakładamy. Nie będę teraz robił modernizacji, ale jak w takich drewnianych modelach mamy elementy ruchome, czyli na przykład tutaj, to warto natrzeć to woskiem. Wtedy to chodzi o wiele lepiej. No i to jest super. Tylko ten pierwszy most mi skopał opinię o tych przeszkodach LDARC. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie na to autko. Ono mi przypomina pewne auto, które testowaliśmy. Nie no, pewnie tylko zbieg okoliczności, bo to nie jest zdalnie sterowane. Po tamtych testach to oby to było fajne. Jestem w szoku, bo tutaj mamy wszystko, co potrzeba. Papier ścierny, kreda i klej do drewna. Mam nadzieję, że ten klej do drewna uratuje tamtą konstrukcję. O! Co to? To nie jest drewno. Co to jest? Co to jest? To szczerze nie przypomina drewna jak tamto. Zobaczcie. LDARC i to. Dziwne. Nie wiem, jak to ocenić, ale jeszcze bardziej nie wiem, co tutaj szlifować. Jak to fajnie wychodzi. Trójka. Jedynka i czwórka. O, jest. Jak to gładziutko idzie. No po prostu 100% zachwytu. Wow. No i wchodzi też super. Jak na razie nie wiem, po co klej. Może na kolejnych etapach będzie potrzebne. A, tutaj jeszcze trójkę dajmy. Tutaj to nawet wręcz za ciężko to wchodzi. No, tutaj trzeba naprawdę dużo wysiłku włożyć. Zastanawiam się, czy po to nie dali kredy, aby to smarować kredą i wciskać. Mogli dać młotek do tego. Jakiś malutki, fajniutki. Ale zobaczcie, pierwszy element jest zrobiony. Na to będzie podjazd element 5. Czy to ma takie słodkie strzałki? Jakie to jest genialne. No nie gadajcie. Ale oni to wymyślili. A, czekaj, coś robię źle? No dobrze robię. Co bym robił źle? O, dobra. Tak pojedynczo trzeba to klikać. I wtedy wchodzi, że skupiamy się na jednym tym wejściu i klikamy. No teraz to idziesz super. No, dobra. To była brak umiejętności, ale teraz to jest kolejny plus. To jest dalej super. Element 15. Wiecie co, my friendy? No nie musieliście pisać, że strzałka do góry tutaj. Dobrze wiem, że auto ma jechać po tym, a nie po tym. Ja nie wiem. Nie wiedzą, że mają do czynienia z zawodowcem. I to jest tak przemyślane, że to można sobie mierzyć, bo auta są różne. Ja potem będę jechał takimi bestiami, które tu się nie mieszczą. Dobra. Tak jeździ auto, prawda? Jeny. Ja nie wiem, czemu wy mnie oglądacie, ale ja wam bardzo dziękuję. Zamontujmy 17. Ona może być tu. Osiemnastka. Jest od zewnątrz tutaj.
I 16. Teraz zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest taka końcówka, a tu jest taka. I to wsadzamy do tego. Dobra, tu przerwa 3. Przerwa 3 i umieszczamy. 19. I będzie tu. Trochę skopałem, nie powiem, więc trzeba ostrożnie. Pamiętacie klej, który dostaliśmy w zestawie? To skleiłem to na ten klej. Zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Jakoś się trzyma element przyklejony. I teraz robimy drugą stronę. To zacznijmy od tego podjazdu drugiego. Teraz będzie nasz podjazd. A nie, jeszcze tutaj musimy zamontować. Bym zapomniał i by było ciężko. No nie no, jedne rzeczy wchodzą fajniutko, drugie ciężko. Tak ciężko jest ocenić, czy to fajne, czy to nie fajne. Jeżeli chodzi o montaż. No, pięknie. Teraz podłączamy to. 12, 13. Jedenaście i 14. 11 jest takie proste. Okej, teraz te dwa podjazdy trzeba połączyć. Ho. Okej, mamy to, udało się. I teraz to wszystko trafia na podkładki. 20 idzie od strony tej, a 21 od drugiej. I nakładamy. Jakie to jest wielkie. Co mamy kolejne? Kolejna duża rampa. Tej samej firmy co poprzednio. Ten sam zestaw. Papier ścierny, klej oraz wosk. I mamy też instrukcję obsługi. O, tutaj zaczynamy od podstawy. O, tak. To na razie na bok. Elementy boczne. 6 do 7. Jest 7. Czwórka. I trójka. Dziesięć i 9. Zgaduję, że to 9. A, dobra, to łączymy po to, żeby szło na środek. SGL model. 8 i 5. Jakie to długie. Zaraz będę musiał zmienić tło, bo na moim się te rzeczy przestają mieścić. Bo coraz większe rzeczy testuję.
Najpierw tu musimy zamontować elementy, a dopiero później tamto. 11. A, dużo tej 11. No, to wchodzi ciężko. O, dobra. Chyba się rozgrzewam. To co, jedno nam zostaje z nadwyżką? My potrzebujemy 13. Wow, jaka harmonijka. Zobaczcie, jak jest super. Okej. I teraz to, co składaliśmy prawie na początku, jest potrzebne, czyli to. Uznajmy, że z obu stron jest to takie samo. Okej, tu ma być 12. 12. No. I teraz to mi dalej nie pasuje, ale nieważne. I dalej ma być 13, czyli to, co wyjęliśmy. O, teraz montujemy nasz boczek. Zobaczcie, jakie to jest kreatywne. No naprawdę kreatywna rzecz. Okej, to było straszne. Co dalej? 14. Teraz to wchodzi tam, gdzie nie ma z tej strony. Piętnaście. Pewnie to ostatnie. Udało się, ale to było ciężkie, naprawdę. A, jeszcze tu wypadło. To przyczepiamy tu. O. A ten z drugiej strony. Teraz ta część i ona wygląda na o wiele łatwiejszą, bo mamy te kółka, które trzeba powbijać na to. Najpierw 16, 3, bo tu jest 16, a tu jest 3. I byle jakie kółeczka. Na ten najkrótszy nakładamy po 3 kółeczka. Tylko że już po jednym, po dwóch tak to się rozwarstwia. Nie za dobrze.
Niby mamy jeszcze te krótkie, ale zastanawiam się, czy nam nie zabraknie. Zróbmy najdłuższe, bo pewnie będą najtrudniejsze. Na najdłuższe wchodzi... na najdłuższe wchodzi 8. Spróbujmy zrobić jeden z woskiem. Wow, jest różnica. Wiecie co? Mogłem chyba wszystko robić z woskiem. Jest o wiele lepiej. Według tego, co polecają, to nie wszystkie miejsca mają być zajęte. Zróbmy sobie tak. Na początku dajmy malutkie tutaj. Chwila, czy to idzie w ten sposób? To jest dół, a to jest góra. Tu zacznijmy wyżej, tak powolutku. A teraz dam 8. 7 w sumie. A tu zrobimy... Tu nie mogę nic wstawić. Taki był plan, żeby tutaj dać to... Dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca i zapraszam Cię do playlisty ze wszystkimi samochodami zdalnie sterowanymi, które przetestowałem, lub do obejrzenia nagrania o tym pięknym Jeepie Willisie. Trzymajcie się, cześć!